Witam Ciebie, Przemku. Cześć, Michale. Witam serdecznie, dyrektora firmy Po długiej Korbanek. przerwie spotykamy się. No właśnie. Pan dyrektor Przemek. Witam. Coś ciekawego tutaj chyba ma nam do zaprezentowania. Tak, tutaj w słońcu mamy taką ładną rzecz, sympatyczną. Najnowszy model ciągnika Arbos, seria 7000. Dla niektórych już jest troszeczkę znany, on już był na targach w Hanowerze. Tym razem jest to już model, który wejdzie do produkcji. Czyli ciągnik tak naprawdę, jeśli chodzi o zakres mocy, bardzo oczekiwany wśród naszych klientów. Tak, to jest generalnie największy model z serii 7000, 240 koni. Seria zaczyna się od 160 koni do 240. To jest ciągnik, który ma silnik 7,5 litra, 6-cylindrowy. Czyli duża pojemność. Bardzo duża pojemność. Tak naprawdę, a na to też zwracają uwagę klienci, że jest to istotny parametr, jeśli chodzi o pracę samego silnika i o wytrzymałość. To jest ciągnik do dużego wprowadza ciężkie roboty, naprawdę ciężkie roboty. - 240 koni, model największy z tej serii. To jest generalnie ciągnik korporacji Weichai, do której należy także Arbos. I tutaj w tym ciągniku jako pierwszym z serii Arbosów mamy silnik Weichai wstawiony. Okay. Dodatkowo jeszcze jest skrzynia bezstopniowa CVT, która jest w produkcji niespodzianka firmy Linde, która należy do Weichai'a. Czyli te, że tak powiem, główne podzespoły w tym ciągniku są jak najbardziej wysokiej, że tak powiem, Dokładnie. półki można tak Dodatkowo jeszcze przednią oś mamy Carraro do wyboru, amortyzowane albo nie. No i oczywiście całe wnętrze, doprojektowane specjalnie pod tą serię. Czyli ta cięższa seria ciągników, z tego co wspominasz, ma już te opcje, możliwości opcji dosyć spore. Tudzież w tych względach użytkowych, jak i tych komfortowych. Tak, tu możemy zobaczyć ciągnik z przodu, przejdziemy sobie. Zobaczmy. Tu ma obciążenie, tutaj mamy obciążniki płytowe, ale jest możliwość zamontowania przedniego tuza i monobloku na dociążenie do 1800 kg. Ok, żeby się dobrze agregatował z najcięższymi maszynami, jak Dokładnie rozumiem. tak, dokładnie tak. Oprócz tej serii 7000 już jest w ukończeniu seria 6000. Czyli prace jest, w międzyczasie trwają. To jest między, tu mamy ciągnik 5000, zaraz sobie staniemy. Koło dwóch ciągników mamy 5000, 7000, a tu ja stoję 6000. No też tak I to właśnie jest widzę, że brakuje coś po środku. Jakby. Od 135 koni do 160 koni, czyli wypełni tą lukę, która w tej chwili tu ja zajmuję. Czyli jak będzie uzupełniona ta dostępność, tak powiem, o tą serię 6000, będziemy mieli tak naprawdę w zasadzie cały zakres mocowy, Tak od najmniejszego ładnie się mówi ciągnika. portfolio całe. Portfolio, dokładnie. jest. I tutaj jest taka sytuacja, że te ciągniki 6000, 7000 seria wchodzą w przyszłym roku do produkcji seryjnej. U nas ten ciągnik jest, dlaczego tu stoi, warto powiedzieć. Bo będziemy zapewne przeprowadzać różnego rodzaju pokazy. Tak. Firma nas wybrała jako firmę, że tak powiem, której mają zaufanie, żebyśmy przetestowali ten ciągnik i jeszcze zgłosili dodatkowe elementy, które byśmy mogli tutaj pozmieniać, żeby klient był zadowolony na rynku polskim i europejskim. No to jest bardzo ciekawa, że tak powiem, sugestia, bardzo fajna współpraca, która Fajne między nami, fabryki, że tak powiem, tak. się nawiąże szczegółowo. Nie produkują, o macie ciągnik i róbcie co chcecie, tylko jest ciągnik, klienci Jasne. mogą zgłosić sobie jakieś sugestie, my zgłosimy sugestie, poprawią i wchodzi do produkcji. Wydaje się, że w planach, ja już tam zerkałem, będziemy czy mamy wykonywać pokazy tym ciągnikiem wraz z Bergmanem, czyli Tak. też naszą taką Z topową wszystkimi marką. maszynami właściwie. Okej. Pługi, Bergmany będą, rozrzutniki, będą agraty uprawowe, siewno-uprawowe. Mamy go do końca roku, także przetestujemy go uczciwie. Czyli wszędzie tam, gdzie będzie mógł pokazać tą swoją moc, tą swoją agresywność. Będzie miał okazję. Będzie miał okazję. Przemku, co my jeszcze dalej mamy tutaj? Co tutaj mamy? To jest seria 5000, znana, już uznana, sporo ciągników sprzedała przez ostatnie 3 lata. Tutaj staliśmy przy akurat modelu, najmniejszym z serii 5000? 5100, tak. Mamy 110, 100, 110, 135, 115, właśnie 135. Mamy w dwóch wersjach Globali Advance, ta wersja Advance bardziej doposażona, bogatsza. Jasne. Generalnie
to są ciągniki, które mamy jeszcze z zeszłego roku. One są zarejestrowane. Wiadomo, normy i tak dalej, trzeba było zarejestrować. One są w super okazji cenowej. Warto wejść na naszą stronę. Tak, www.korbanek.pl, maszyny nowe i używane Tak jest. i tam Sprawdzić mamy ceny. dostępność maszyn już z cenami, z konkretnym W tych wyposażeniem. mocach to ja śmiem twierdzić, że są w tej chwili najbardziej atrakcyjne cenowo maszyny na rynku polskim. Klienci, wiesz, to wiedzą, bo odbierając telefony niejednokrotnie słyszę, że w tych pieniądzach nie można poszukać innego ciągnika. Dokładnie. I pytałem się, czy te ogłoszenie jest aktualne i realne. Odpowiadamy, że tak, jak najbardziej. To są realne ceny, możliwe, że tak powiem, te transakcyjne do zakupu. To są ciągniki w starej normie, ale już w tej chwili, w tym roku przypłyną ciągniki ta sama seria 5000. Zaczynamy od ciągnika 130 Advance, czyli z tego najlepszego, największego w tej serii, w normie Stage 5 i w nowej homologacji. Rozumiem, że on będzie też produkowany w tej samej fabryce, co seria 7000. Dokładnie tak, Weihai. Jasna sprawa. Oczywiście wszelkie ciągniki możemy indywidualnie doposażać. Dokładnie. Od tego dużego możemy zacząć na kabinie u góry. Jest zabezpieczenie ROPS, czyli ten ciągnik może mieć ładowacz, jest zabezpieczony technicznie. To do tego ostatniego malutkiego może być ładowacz. Bo też się czołowy. zdarza, że nawet i tak potężne ciągniki są wyposażone w ładowacze. 200-tonne ciągniki mają ładowacze jeszcze. W Jest zależności możliwość. od zapotrzebowania Dokładnie i tak. upodobań klienta. że Dokładnie się tak. wyrażę. I idziemy do następnego modelu. Czyli seria 3000. Tak, to jest coś ciekawego już, bo tutaj mamy dwie wersje, 75 koni i 65 koni. I tam To też był długo oczekiwany, że tak powiem, model. Bardzo długo. Bo pierwowzorem, że tak powiem, w serii 3000 był model 3055, tak? Znaczy- 3055 o Tak. mocy 50 koni. Od czego zaczynaliśmy w ogóle 3 lata temu, nie? No, Zaczynaliśmy też właśnie. właściwie od dwóch serii 2000 i 3000. Czyli od tych modeli Tak najmniejszych. jest, 5000 i to było wszystko. W tej chwili jakbyśmy poszli na całą gamę tego, co będziemy mieli od przyszłego roku do dyspozycji, to jest 16 modeli ciągników, w tym 3 modele w dwóch wersjach, czyli razem będzie 24 ciągniki do dyspozycji klienta. W różnych mocach. to Od 25 do 240 To koni. zdecydowanie więcej niż to, co było 3 lata temu. Zdecydowanie więcej. W tej chwili jest pełna oferta dla Czyli klienta. rozwijamy się, poszerzamy portfolio ciągników tak, aby móc zaspokoić najbardziej wymagających. Dokładnie. Ten ciągnik, seria 5000 nowy, Stage 5 będzie już w przełom 3-4 kwartał w Polsce. Te ciągniki, niespodzianka, 10 marca lądują w porcie już. Czyli płyną. Tak jest, w Gdańsku. I już będziemy je mieli 15 w Tarnowie Podgórnym. Zresztą na część już są umowy zrobione, także Dobrze wspomniałeś, czyli jak rozumiem, mimo tych kłopotów w łańcuchach dostaw, my tego kompletnie nie odczuwamy, Przemku. to znaczy można powiedzieć tak, mamy takiego dostawcę, który nie ma problemu z łańcuchem dostaw, bo większość elementów robi sam. Albo się zabezpieczył w te, które nie robi sam, na dosyć dłuższą przyszłość, także właściwie nie mamy żadnych zakłóceń w dostawach ciągników. I to jest całe klucz, że my jako ten główny importer de facto nie mamy problemów z dostawami, Tak. co niestety w innych maszynach, że tak powiem, nawet pochodzących z rynków zachodnich, bywają. Na dzisiaj to jest, powiedzmy, wyjątek chyba wśród firm, bo większość ma problemy, nie? Z Jasna dostawą. sprawa. Co my tu jeszcze mamy? Co mamy? Tu jeszcze możemy powiedzieć jedną rzecz, nie? Tak. Stoimy tutaj przy ciągniku 75 koni i jeszcze bym tutaj wszedł chyba jeszcze w to miejsce i jeszcze jeden model. 4110, czyli 110 koni. Nowość zupełna. W tym A to roku powiem Ci dojedzie. szczerze, że nawet W zaskoczyłeś tym mnie roku dojedzie i będziemy mieli serię 5000 i coś pośredniego między tym a tym. 410. To może- jest 110 koni, ciut mniejszy od tego, większy od tego. Okej, czyli bardziej kompaktowy, zwarty, nieco mniejszy, ale, że tak powiem, posiadający powera. Tak jest, dokładnie. I idziemy do następnej serii. Seria tu nawet może i ta sama, bo 3000, ale ten, tak jak mówiliśmy, topowy, że tak powiem, Tak, egzemplarz. to jest seria, od której też zaczęliśmy w małych ciągnikach 30-55. To jest super w ogóle hit, bo w zeszłym roku sprzedaliśmy w ogóle ponad 500 ciągników Arbos, ale hitem był sprzedaż 30-55 i 20-35, czyli ten ciągnik, który stoi tam. To były dwa ciągniki, które oczywiście pobiły wszelkie rekordy popularności.
Nawet do tego stopnia, że to co zamówiliśmy, a zamówiłem naprawdę sporo tego, to już mieliśmy lekką zadyszkę, żeby zrealizować wszystkie umowy, ale udało się. Nikt nie odszedł z pustymi rękami. Wiem, widziałem to po pracy serwisu, która polega na dokładnym przygotowaniu ciągniku i zrobienia, wiadomo, tego przeglądu zerowego, zmontowaniu, skompletowaniu jego, bo wiemy, że transport jest specjalistyczny w kontenerach, więc one wymagają Tak, staramy tego. się obniżyć koszty ciągników, obniżając koszty transportu, które są niemałe z Chin. Natomiast do czego dążę? Widziałem, że nawet i w soboty, i w niedzielę tutaj praca wrzała, że tak powiem, na serwisie, aby móc zaspokoić dostarczanie ciągników na odpowiedni czas do klienta finalnego. Umowy się podpisało, trzeba zrealizować w terminie, nie ma sprawy. W czasie. Tu stoimy jeszcze, zaczynamy od fajnej serii w tym kierunku, ponieważ to już są ciągniki, które mają takie zastosowanie wielorakie, bym powiedział. Bo to jest oczywiście rolnictwo, sadownictwo, warzywnictwo, ale też komunalka. Następna seria, bardzo ciekawa. To są ciągniki w Polsce już występujące, sprzedaliśmy sporo tego. To jest seria 4000. To są ciągniki Arbos Goldoni. Na bazie Goldoni. Nie jest jakby to ciągnik typowo rolniczy, ale z możliwością wykorzystania też w rolnictwie tradycyjnym. Spójrzmy na plakietkę. 90 koni. Ten maluch ma 90 koni, a największy ma 110. Bardzo mocne, czyli zrywne zapewne. Dlaczego takie duże silniki? Dlaczego w takim małym ciągniku tak duży silnik i ten ciągnik jest tak dobrze doposażony? To jest ciekawa sprawa. Nade wszystko ja myślę, że obsługa maszyn sadowniczych typu na przykład opryskiwaczy i tak dalej, które wymagają sporej mocy na wałku, aby napędzić turbiny, no to niestety trafiłeś, ale w dziewiątkę, nie w dziesiątkę. Dziesiątka to są winnice, ponieważ winnice są przeważnie w terenach górzystych, Włochy, Austria, Szwajcaria, Francja i tam jest potrzebna duża moc po prostu. Raz, że do przemieszczania się zapewne, pod górę, z góry musisz mieć dużą moc, żeby po prostu podjechać. I tak jak mówię, a i dodatkowo zapotrzebowanie mocy na wałku do obsługi, to razem sumarycznie musi to być power. To już u nas zostało, ja wiem, 3 czy 4 sztuki tych ciągników, bardzo fajnie schodzą, ktoś ma winnicę, idealna sprawa. Ale nie tylko, ponieważ ten ciągnik w komunalce, tam gdzie są trudniejsze warunki, super się spełnia, ponieważ moc robi swoje. Nie? Je też mamy oczywiście w ofercie specjalnej. Tak jest. To ostatnio są 3 sztuki, jak dobrze pamiętam, w ofercie specjalnej. Mega dobra cena. Zapraszamy oczywiście i przechodzimy dalej. I następne mamy 2 ciągniczki. I to jest seria 2000, czyli najmniejsza 25 koni, 35 koni. I teraz tak, tu widzimy kabinę, tu nie i to może być na odwrót. Czyli są wersje 35-konne z kabiną i bez kabiny. I tak zwane samo tutaj. Platformy, rozumiem. Tak jest, platformy, które o dziwo też się cieszą dużym wzięciem, ponieważ prosta sprawa. Ten pałąk tutaj można złożyć, czyli ciągnik się gwałtownie obniża. Ktoś ma tunele foliowe, paprykę, coś takiego. Wjazd do tunelu jest bardzo niski. Idealny ciągnik. Małe pomieszczenia, gdzie naprawdę kabina nie wejdzie, nawet taka niska nie wejdzie. Ja mam 1,90 m niecałe, to jest 2,20 niecałe, 2,10 i może nawet taki ciągnik nie wejść. Już ten wejdzie. Jasna sprawa. I tak jak powiedziałeś, tego możemy sobie również wziąć bez kabiny i wtedy w ten tunel. Tak, i tutaj jeszcze ciekawa sprawa, bo ciągnik 2035 w tej chwili będzie nowa wersja 2040, 40 koni będzie miał. I on już też płynie, czyli znowu też będzie w marcu. Podkręcony. Tak jest. Dla kurażu musi być troszkę mocniej. Okej. Rozumiem, te ciągniki również w pełni możemy dozbrajać. We wszystko. Od ładowacza przez komunalkę. To są ciągniki, które bardzo dobrze się zachowują także w plantacjach truskawek, innych warzyw, owoców. Dlatego są lekkie, tam jest mały sprzęt przeważnie. To są małe plantacje, małe pola, 2-3 hektarowe. Idealnie. Powiem Ci tak. Mnie cały czas mimo wszystko bardzo ciekawi ta nowość, powiem tak, którą tutaj... Jak w przyszłości następny film będziemy robić i ustawimy już wszystkie modele, które będziemy mieli, to zanim dojdziemy do końca, to parę minut będzie trzeba przejść. Niezły spacer farmera będzie. Powiem tak, ja nawet bym sobie chętnie wsiadł do kabiny. Proszę bardzo. Jeśli mogę. Jasna sprawa. Tak na chwileczkę. Tu już jest w standardzie, mamy siedzenie dla pasażera. Jest siodełko. Podłokietnik. Oczywiście bardzo wygodny fotel, podłokietnik z dopasowanym joystickiem. Wyświetlacze, które nam wskazują, że tak powiem, wszelkie parametry pracy.
No i kabina jest bardzo pojemna, duża, czterosłupkowa. Tak, czterosłupkowa, czyli bardzo dobra widoczność. No to jest rodzaj kabiny, którą charakteryzuje się każdy Arbos, czyli kabiną tak zwaną Visio, szyba panoramiczna. podjęta, tak jest. Dobra widoczność. Nie? Naprawdę jeśli chodzi o rozmieszczenie tutaj wszelkich przycisków, wszelkich kontroli, jest bardzo intuicyjne, bardzo czytelne, przejrzyste. No i ten ciągnik, jak mówiłem, do ciężkiej roboty i on waży, bo to jest 8,5 tony. Jak dodamy jeszcze przednie obciążniki, to będzie gdzieś 9,5 tony, pod 10 ton będzie ważył. Dodatkowo jeszcze możemy wstawić obciążniki na osie. Widzę, osie też Tutaj regulowane dołożyć. chyba, jeśli chodzi Także o rozstaw. masa ciągnika może dojść do 10,5 tony, bez problemu. Co nam zapewni bardzo dobry Co uciąg na my polu. tu mamy jeszcze z tyłu? O, widzę, że też jest na bogato wyposażone. Widzę tu Śruba hydrauliczna. hydrauliczna. Tu widzę nawet hydrauliczną, fajnie regulowane cięglo boczne, tak zwany wieszak. Solidne cięgła, solidny zaczep, szynowy, przestawiany wysokościowo. Zaczep tutaj w tym egzemplarzu widzę kulowy. Tak jest. Dostosowany właśnie do każdej maszyny. Okej. Tu tam widzę zbiorniczki ściekowe, czyli nie ma problemu też. Estetyka podczas I użytkowania. bardzo dobra widoczność z kabiny na sprzęt, który mamy na zaczepy. Nie ma problemu żadnego. Okej. Nic tu nam nie zasłania po prostu. Żadnej zabudowy tu nie ma. O takich rzeczach jak EHR i sterowanie, że tak powiem, podnośnikiem z błotników, załączaniem WOM-u, To o tym nie wszystko jest trzeba, w o tym nie trzeba standardzie, wspominać, tak, bo tak. w tej serii to już jest w standardzie. Może pokażemy, bo tutaj wszyscy szukają w tym miejscu tego przeważnie. Nie ma. No jest tu. Dlatego też pozwoliłem sobie wspomnieć o tym. Także zapraszamy do naszej firmy, zapraszamy do naszej oferty, która jest już w tej chwili bardzo, bardzo bogata. Od 25 do 240 koni. Część ciągników mamy na naszej stronie www. Zapraszamy do zobaczenia ofert, zapoznania się z cenami. Mega dobrymi na niektóre modele. Naprawdę można zrobić dobry interes życia. Jasna sprawa. Zapraszamy, dziękuję Ci Przemku Również dziękuję. za bardzo ciekawe informacje. Do zaś. Wszystkiego dobrego. Na razie.